Ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że wiecie, można by wziąć ten FNAF 4, można by go w końcu rozwiązać, co nie? Nie wiem, czemu nikt na to wcześniej nie wpadł, wydaje mi się, że najwyższa pora. Ostatnio więc tak siadłem, rozwiązałem, teraz mogę wam opowiedzieć. Dobra, żart żartami, dzisiaj nowa teoria. Z FNAF 4 męczymy się od dawna i choć wątki są coraz jaśniejsze, wiele błędnych odpowiedzi znika, to mety wciąż jeszcze nie widać. Wciąż nie znamy znaczenia tej gry. I to już piąty filmik, kiedy próbuję ten temat ugryźć. Analizowałem słowa z trailera, temat dwóch sypialni, temat eksperymentu. Zrobiłem ten cały argument, że grę trzeba rozwiązywać po kolei. I dzisiaj próbujemy dalej. Ostatnio zastanawiam się nad tym, jak Scott w ogóle wymyślił FNAF 4. Bo każdy pomysł zaczyna się od takiego małego ziarenka, prostego założenia, które rozwijamy, dodajemy nowe rzeczy. Z czasem to ziarenko może się tak zmienić, że nie będzie przypominało tego pierwszego pomysłu. Tutaj wiemy coś na ten temat. Rozumiem, jest to dziwny punkt widzenia, ale pomoże mi spojrzeć na tą grę inaczej. Szukam świeżych pomysłów. Spójrzmy więc na FNAF 4 od podstaw, od tych pierwszych założeń. I małym ziarenkiem, od którego zeszły się FNAF 4, to były jumpscary. Scott powiedział w wywiadzie u Dołka, że planował trylogię i FNAF 4 miało w ogóle nie powstać, ale jumpscary były słabe. Jasno przyznał, że przygniotła go krytyka na ten temat. Nie chciał tak zakończyć tej serii. Ale też pomyślał sobie, tym razem wam pokażę. Stworzył FNAF 4 głównie dla horroru. Tak jest rdzeń całego pomysłu. Koszmar pozwala na nierealistyczne, zmyślone twory i od tego się wszystko zaczęło. Innym założeniem było najwyraźniej domknięcie całej serii. Wynika to ze wskazówki 4 gry, jedna historia. FNAF 4 łączy rzeczy i je wyjaśnia, co dosyć dobrze widać. Rozwija postać Mike'a, łączy się z Happy's Day, pudełko sugeruje późniejsze wydarzenia. No i w historii ma rolę Purple Guy. FNAF 4 miało wyjaśnić i uzupełnić te wszystkie rzeczy, ale niestety sama ta gra okazała się nieczytelna i niezrozumiała. Ale przynajmniej takie było założenie. Co możemy z tych dwóch pomysłów wyciągnąć? Parę dni się nad tym zastanawiałem i doszedłem do takich wniosków. FNAF 4 opowiada o koszmarze Mike'a. Gra ma być straszna, ma opowiedzieć o Mike'u, ma być koszmarem, opowiada o krzywdzie, którą zadał swojemu bratu. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jakie jest znaczenie koszmaru Mike'a? Doszedłem do wniosku, że to musi być zemsta. Ugryziony dzieciak musi mieć tutaj ważną rolę, a więc ugryziony dzieciak bezpośrednio mści się na Mike'u. I pewnie słyszeliście taką teorię, ale zazwyczaj się mówi, że Golden Freddy atakuje Mike'a podczas FNAF 1 i tworzy koszmary. Ja myślę inaczej. Uważam, że chłopiec zginął w tej sypialni, jego duch ją nawiedził. Nazywam to Bedroom Victim, zapamiętajcie. Mike siedział w tej sypialni i był tam nawiedzany przez ducha swojego brata. Bezpośrednie wydarzenie. Duch nawiedza człowieka i go krzywdzi. A cała ta zemsta to było oko za oko, ząb za ząb. Tak samo jak Mike gnębił brata, tak teraz sam jest gnębiony. Nie ma tutaj żadnych dysków percepcyjnych ani nic takiego. Mike doświadcza paranormalnej iluzji stworzonej przez ducha. Stąd protagonista to mało dziecko. Stąd podobieństwa między jednym wydarzeniem a drugim. Mike czuje dokładnie to samo cierpienie, jakie zadał swojemu bratu. Całym tematem FNAF 4 jest cierpienie, gnębienie. Minigry i gameplay odbijają się w sobie, pokazując bardzo podobne wydarzenia. Uważam, że dopiero to jest podstawą całej gry. To jest pierwszy pomysł, jaki Scott miał na fabułę. I czy jest to zrozumiałe? Nie dosyć, że koszmar, cierpienie i poczucie winy, to jeszcze zemsta. Brat Mike'a bezpośrednio go nawiedza. W 1983 roku. Taki jest mój pomysł na zakończenie całego FNAF 4, ale to same wnioski. Muszę je uzasadnić, żeby was przekonać, więc przejdźmy do tego. Bardzo ważne jest dla mnie to całe cierpienie jako temat FNAF 4. Żadna inna gra tego tak dużo nie miała, bo stróż nocny, który walczy o życie dla pieniędzy, to coś zupełnie innego niż dziecko atakowane przez potwory we własnej sypialni. A minigry i gameplay przedstawiają 2 razy to samo. Zbiry, gnębienie, cierpienie, to jest ważne według mnie. Dużo się obecnie mówi o negatywnych emocjach, o agonii, ale od zawsze istniały teorie, że silniejsze duchy to są te, które cierpiały więcej za życia. FNAF 4 mógł właśnie coś takiego przedstawiać. I ta teoria próbuje też rozwiązać debatę o protagoniście. Mamy dowody na to, że jest nim Mike, ale cały czas istnieją wątpliwości, bo na przykład gramy małym dzieckiem. Wielu osób uważało, że to mimo wszystko musi być młodszy brat. Istniał Mike Victim, czy może też teoria, że duch pokazuje Mike'owi swoje własne wspomnienia. Ale przynoszę inne wyjaśnienie, bardzo konkretne, czyli to właśnie oko za oko. Młodszy brat krzywdzi Mike'a tak samo, jak sam był krzywdzony, stąd podobieństwa. Duch mógł stworzyć paranormalną iluzję, przez co Mike czuł się, jakby był małym dzieckiem. Musi w końcu otrzymać równoważną karę. Chłopiec wylał swoje negatywne emocje na Mike'a. I to nie jest pierwszy raz, jak o tym mówię, ale ogromnym tematem są pluszaki. Pluszrap to pluszak. Foxy i Freddy zmieniają się w pluszaki, więc Bonniczyka pewnie też. A pluszaki to przyjaciele młodszego brata. I widzicie, to właśnie jego przyjaciele atakują Mike'a. FNAF 4 został stworzony dla ugryzionego dzieciaka, żeby mógł się zemścić, więc ma sens, żeby brał w tym udział. Chłopiec korzysta z pomocy swoich przyjaciół, żeby straszyć i krzywdzić Mike'a. Uważam więc, że młodszy brat paranormalnie stworzył potwory ze zwykłych pluszanek, a to one znajdują się dookoła sypialni. Co myślisz, że widzisz? Potwory. Co naprawdę widzisz? Pluszaki. Tak według mnie wygląda postawa całego FNAF 4.
jest trochę niekompletna, ale tak miało być, bo podstawa sama w sobie nigdy nie jest kompletna. Najpierw wymyślasz, co chcesz przekazać, a dopiero potem układasz to w logiczną całość. O tym będzie później. Póki co teoria jest taka, że FNAF 4 opowiada o 2 cierpieniach. Zapamiętajcie tyle, ugryziony dzieciak nawiedza sypialnię z FNAF 4. Bedroom Victim. Nawiedza ją przynajmniej teraz. Jego duch nigdzie się po śmierci nie ruszył. Czy rozwiązuje to debatę na temat ugryzionego dzieciaka? Nie. Bo tak się jego historia nie kończy, nie zostanie tutaj na wieczność, coś się zmieni. I później wciąż może stać się Golden Freddym, może stać się Shadow Freddym, kimkolwiek innym, ta debata wciąż stoi. Ale wydaje mi się, że właśnie to chciał Scott tutaj przekazać. Historia Mike'a, rozwinięcie tematu cierpienia i emocji, bo można dużo dobrego zbudować na tej interpretacji. Krzywda i zemsta za krzywdę. Bardzo dobrze się to komponuje z FNAF 3, bo zemsta problemu nie rozwiązuje ani w przypadku Williama, ani w przypadku Mike'a. FNAF 3 pokazuje pozytywne emocje, a FNAF 4 niesamowicie mocno skupia się na tych negatywnych. Jest tutaj tyle bólu i cierpienia, że będzie trzeba dużo się napracować, żeby się go pozbyć. Ale FNAF 4 ma w sobie dużo więcej. Fredbear's Family Diner, William, eksperyment. Istnieje różnica między gnębieniem Mike'a w 83, a koszmarami Mike'a w 93. Scott wciąż musiał dużo dopowiedzieć do tego pomysłu. Kiedy? Dlaczego? Co nowego zostanie wyjawione? Jeśli znacie moje teorie, to zakładałem też, że FNAF 4 zmienił historię Mike'a i przeniósł ją z Freddy's do Fredbear's. I jeżeli to jest prawda, to dużo rzeczy musiało zostać ułożone od nowa i trzeba je zrozumieć. Uważam, że dopiero tutaj pojawił się William Afton. Tutaj zaczął się eksperyment. Bo pomysł, że młodszy brat znęca się na starszym, nie jest kompletnym wyjaśnieniem. Dlaczego ugryziony dzieciak nawiedza tą sypialnię, skoro gryzł go Fredbear? Dlaczego Mike jest tutaj w ogóle? O co chodzi z korytarzem Plushtrapa? Kiedy to się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego to wszystko zmierza? Odpowiedziałem, jak chcę eksperyment. Posłuchajcie teraz, bo dodam to jedno nowe założenie i powiem, o czym teraz opowiada FNAF 4. Młodszy syn Williama został ugryziony. Umierał. Ojciec zabrał go więc do przygotowanej sypialni i tam chłopiec zmarł. Silne cierpienie nie pozwoliło mu jednak odejść. Nawiedził to miejsce. I właśnie wtedy William zamknął tam Mike'a. William dał młodszemu synowi szansę na dokonanie zemsty. Dał mu w ogóle pluszaki do pomocy, a kiedy wszystko się zaczęło, uważnie to obserwował. Przyglądał się cierpieniu, które młodszy brat zadaje starszemu. Wszystko to było z góry zaplanowane, bo zauważcie, że obserwacja istniała już od dłuższego czasu. William obserwował restaurację, swój dom, a nawet drogę pomiędzy nimi. Puszowy Fredbear wiąże się z eksperymentem i za wszystkim tym stoi William. Dzieło się to, kiedy jeszcze ugryziony dzieciak żył. Z jakiegoś powodu chłopiec okropnie boi się Fredbeara i William pielęgnował w nim te negatywne emocje. Plushbear potęgował jego nienawiść do brata. Celem obserwacji było najwyraźniej właśnie cierpienie. Może też znęcanie, bo William obserwuje, jak jeden brat gnębi drugiego. Najpierw w tą, a potem w drugą stronę. Ale mimo wszystko, samo ugryzienie nie było częścią planu. To był wypadek. Mike w idiotyczny sposób zabił swojego brata i nie sądzę, że William to zaplanował. Wydaje mi się raczej, że Mike nieumyślnie zniszczył plan ojca, ale dał mu w zamian coś znacznie lepszego. Ducha. I William ukarał Mike'a tak czy tak. Obserwował i poznawał paranormalne cierpienie swojego syna. A później, według mnie, po prostu go tak zostawił. Tak samo teoretyzuje na temat Elizabeth. William bawił się, eksperymentował i zapomniał. Zostawił Mike'a z bardzo bolesną traumą. Zostawił ducha swojego syna wciąż uwięzionego na ziemi. Nic z tym nie zrobił. Dopiero Mike musi doprowadzić sprawę do końca. Wydaje mi się, że o to chodzi z pudełkiem. Koszmary będą prześladować Mike'a przez całe życie, a w przyszłości spróbuje on uwolnić swojego brata. Tak wygląda cała teoria. Tym według mnie jest właśnie Five Nights at Freddy's 4. I to już cała teoria na ten moment. Jeszcze na wszystko nie odpowiada, ale brzmi naprawdę solidnie. Żadna inna teoria do tej pory tak dogłębnie nie wyjaśniła FNAF 4. Dlatego czuję się, jakbym zrobił 10 kroków do przodu w poprawnym kierunku. Bardzo mnie to wszystko przekonuje. Ale znowu, skoro to wszystko odpowiedziałem, to trzeba do tego dodać następne wyjaśnienia. O czym mogę powiedzieć? Scott przyznał kiedyś, że nie wrzucił do tej gry nieistotnych easter eggów. I wydaje mi się, że ważny jest tutaj easter egg purpurowego. Jaka jest istota tego easter eggu? Raczej coś więcej niż samo to, że tu pracuje. Sister Location dał nam obserwację, ale ten easter egg świadczy za tym, że William od początku był w tej grze istotny, więc obserwacja nie jest retconem. Sister Location rozwinęło ten wątek, ale nie zmieniło jego znaczenia. Za mało zwracaliśmy na to uwagę wcześniej. Czuję, że ta teoria już lepiej się na niego patrzy. Eksperyment bezpośrednio wiąże się z tematem FNAF 4, a tym tematem, jak już ustaliliśmy, jest cierpienie. Strach, trauma, znęcanie się, trochę manipulacji. Wydaje mi się, że dosyć porządnie się to wszystko ze sobą łączy. Wróćmy jeszcze do pluszaków, do przyjaciół ugryzionego dzieciaka, ale trzeba uzupełnić, że wiążą się z Williamem. Sister Location dosłownie pokazuje nam Fredbeara w temacie eksperymentu. Mapa mówi nam, że William obserwował pewne obiekty w sypialni. I jeżeli wierzyć teorii z tego odcinka, tymi obiektami były pluszaki. No i spójrzmy na Plushtrapa. Plushtrap jest wyjątkowy na wiele sposobów. Nie ma żadnego związku z ugryzionym dzieciakiem, bo spójrzcie, nie jest jego przyjacielem. Po drugie, nawet nie jest pluszakiem, to robot. Zabawka przypominająca pluszaka. Po trzecie, nie ma związku z sypialnią. Po czwarte, nie posiada swojej koszmarnej wersji. Kiedy Scott próbował naprowadzić nas na poprawne odpowiedzi, to w Sister Location oderwał te dwa miejsca od siebie i położył na dwóch krańcach Circus Babies.
Wniosek jest taki, że Ugryziony Dzieciak nie ma żadnego związku z Plusztrapem. Nie jest jego przyjacielem, więc czemu niby miałby brać go pod uwagę? Ignoruje go po prostu. Ta część eksperymentu to jest całkowicie praca Williama. Warto uwagi jest też to, że Sister Location pokazuje nam 5 obiektów w korytarzu Plusztrapa i zazwyczaj tłumaczy się to w ten sposób, że William korzysta z 5 zabawek, żeby stworzyć iluzję ruchu. Oszukuje swojego syna. Tutaj nie ma magicznych mocy, więc jest to po prostu kłamstwo. No i jest jeszcze Nightmare Bibi. Dlaczego Nightmare Bibi jako jedyny jest kanoniczny z FNAF 4 Halloween Edition? Ponieważ Plusztrap nie ma żadnego związku z przyjaciółmi Ugryzionego Dzieciaka. William może tutaj wrzucić kogokolwiek. Czy to będzie Plusztrap, czy to będzie Nightmare Bibi, czy ktokolwiek inny. Zastanawia mnie tylko, jaki jest cel tej obserwacji. Niby jest tutaj strach i cierpienie, ale nie było potrzeby tego robić. Młodszy syn by sobie poradził samemu. William nie musiał nic zrobić, a zrobił. Rozwiązanie może być takie, że Plusztrap jest ćwiczeniem. Przygotowuje Majka do tego, żeby obronił się przed bratem. A może William robi to dla własnej satysfakcji? Nie wiem. Możliwe. Za obronienie się przed Plusztrapem dostajemy nagrodę. Noc jest krótsza. Może tak samo to wyglądało w fabule i William nagradzał swojego syna, jeżeli tylko ten poradził sobie z Plusztrapem. Pomyślcie nad tym. Spójrzcie na tego robota z tego punktu widzenia. Naprawdę dużo można wyciągnąć na temat tej postaci z tej jednej zmiany interpretacji. Z tego bedroom victima, ducha ugryzionego dzieciaka. I co się dzieje dalej? Jak ta historia się kończy? Jak mówiłem, według mnie William po prostu zapomniał o wszystkim. Napakował im gigantycznych problemów, a potem powiedział: radźcie sobie sami. I wydaje mi się, że właśnie tak się kończy FNAF 4. Mike zamierza coś zrobić. I to coś reprezentuje pudełko. Nie jestem jeszcze w stanie stwierdzić, co konkretnie w tym pudełku się znajduje, ale do tego jeszcze dojdziemy. To jeszcze nie teraz. I tak ogromne informacje pojawiły się w tym odcinku. A jeszcze nam spore rzeczy zostały na później. Trzeba lepiej zrozumieć traumatyczne przeżycie ugryzionego dzieciaka z przyszłości. Trzeba lepiej zarysować wiele elementów. No i nie poruszałem za bardzo tematu koszmara, ani wydarzeń z roku 93. Wyjaśnię tego, jak dzieciak opuścił sypialnię i gdzie z tego miejsca poszedł dalej. Może jeszcze dziewczynka z uzykami, ale tym to nie wiem. Co jak co, nawet jeżeli ta teoria jest poprawna, to zostało nam wciąż dużo do omówienia. I na ten moment bardzo proszę was o komentarze. To wszystko to jest naprawdę dużo do przełknięcia i dlatego potrzebuję opinii różnych osób, żeby móc tą teorię dopracować. Czy wszystko miało sens? Czy może jakiś konkretny element nie miał sensu? Chętnie pogadam na ten temat, choć proszę też bez ścian tekstu, bo to się trochę mija z celem, jak każdy z nas godzinę pisze na samą odpowiedź. Powinniśmy iść prosto do celu. Jeżeli macie kilka pomysłów, to możemy je omówić po kolei. Za dzisiaj dziękuję. Zobaczymy się w komentarzach, zobaczymy się w przyszłych odcinkach. Wkrótce filmik o tworzeniu fangame'ów. Obiecuję wam go teraz, niedługo go zobaczycie. Zanim to jednak nie nastąpi, spójrzcie na ten ciekawy filmik, w którym próbuję zgadnąć gry, które Scott planował, ale nigdy ich nie ukończył.